Przed każdym końcem roku Google robi ci takie podsumowanie, ile miast odwiedziłeś, ile państw. Mi wyszło 36 państw i 4,5 raza okrążyłem świat. Więc naprawdę miles and more, pozdrawiam. Ten Phileas Fogg z 80 dni dookoła świata to się może schować przy tobie. Tak, dokładnie tak. Cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina z kanału Go On Stage Bliżej Sceny i zapraszam was na kulisy kolejnej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Wojtek Koperski. Witaj. Witam. Wojtku. Wojtku, opowiedz mi najpierw, jak ci się tutaj podoba u nas? Bardzo ładnie, skromnie, ale naprawdę bardzo profesjonalnie. Światełko piękne, nie ma co narzekać. Bardzo się cieszę. To opowiedz, czym się zajmujesz, na czym twoja praca polega i jak w ogóle się zaczęło, że do niej trafiłeś? Jestem realizatorem multimediów. Jak to dobrze kiedyś ktoś opisał, SVCO, czyli Stage Video Console Operator. Przepiękne. Przepiękne. I ja zaczynam to używać wszędzie, bo bardzo mi się ta nazwa podoba. Natomiast jak zacząłem? Zacząłem dosyć dziwnie, gdyż pracowałem w barze, w pubie, jako barman, jako kelner i tam później właściciel tego baru stwierdził, że otwiera nową firmę i czy chciałbym z nim pracować. Ja oczywiście się na to zgodziłem i to była taka mała firmka zajmująca się organizowaniem różnych eventów i imprez. Tam bardzo długo z nim współpracowałem, tam zrobiłem swoją pierwszą właśnie imprezę z nim. Po czym po paru latach stwierdziłem, że przechodzę dalej i poszedłem dalej do firmy, gdzie pracowałem prawie 10-12 lat. No a później już trzeba było przejść na własny garnuszek i stwierdziłem, że własną działalność założę i jako będę pracował jako realizator dalej w tym kierunku. Czyli teraz jako wolny strzelec robisz? Tak, jako wolny strzelec już 4-5 lat. Okay. A co to była za impreza, ta pierwsza, którą robiłeś? Pierwsza impreza to była Moto Space 2005 albo 2006, ale ostatnio sprawdzałem, że chyba to było 2006. I to było wprowadzenie na rynek Motorola V3 czy 4, taka V-ka była z metalową obudową, otwierane, tak. I to była nasza pierwsza taka impreza, gdzie pracowałem nie jako właśnie realizator, ale jako bardziej koordynator, reżyser. Aha. I tak wszedłeś zupełnie z bomby w ten temat, bez żadnego tam wykształcenia, doświadczenia w temacie? Wykształcenie? No nie, ponieważ wszystko, czego się nauczyłem się sam. Szkołę skończyłem technikum elektryczne, więc jestem z wykształcenia technik, elektryk, energoelektronik. W temacie prądu i światła i tak zostało. W temacie prądu i światła tak dużo to zostało i dużo mi szkoła pomogła w dalszej pracy. Po dokładnie paru latach przypomniałem sobie, że moja praca dyplomowa to było stworzenie małej sceny z elementami diody i programowałem procesor w komputerze, który później przenosiło się na scenę i odpalało różne efekty świetlne. I to była moja właśnie zajawka. Można to tak nazwać, bo to była bardzo zajawka i później idąc w tym kierunku skończyłem tam, gdzie skończyłem. Jestem tu, gdzie jestem, tak. No, przywiozłeś nam do studia bardzo dużo identyfikatorów, takich pamiątek. Tak. Byś opowiedział, z jakich imprez one pochodzą, czy jakieś tam... Z bardzo dużych, wszelakich imprez. Jest tutaj bardzo dużo identyfikatorów z imprez e-sportowych, gdzie od po prostu 4 lat współpracuję i pracuję przy nich. Natomiast też jest taka mała świnka i to był event choroby dróg oddechowych u świń. O! Więc też takie się robiło. Jakiś rodzaj targów? Czy nie, to była konferencja. Dużo konferencji, pamiętam swojego czasu robiliśmy dentystów. I normalnie pokazywali nam filmiki borowania i takich rzeczy. No nie, to było dla nas hardkorowe jako obsługa całego tego eventu. Pójście do dentysty stało się trudne. Tak. Jak oglądasz film z operacji, no to już ojej. Dla tych lekarzy, wszyscy, którzy tam byli, no wszyscy mówili, wow, ale pięknie pan to dokonał, a my, o Jezu. Ale piękny szef, majstersztyk. Ta dziurka w tym zębie naprawdę piękna. Szlif. Okay. Widzę tutaj nawet pałeczkę. Tak, tą pałeczkę udało się zdobyć podczas koncertu Red Hot Chili Peppers w Warszawie na Bemowie. Mam jeszcze dużo, nie wiem, czy tu znajdziemy teraz, kostek gitarowych, Metaliki, 30 Seconds to Mars,
Red Hotów jeszcze jedną kostkę mam. No takie dla mnie pamiątki, które wspominałem, że byłem na danej imprezie. Na przykład zwykła jakaś opaska, ale dla mnie jest tutaj bilet wstępu na One to One The Battle. Jakaś impreza, którą robiłem. I jedna z ciekawszych jeszcze imprez, którą robiłem, to była w Szwajcarii, w Centrum Olimpijskim, gdzie była konferencja na temat wprowadzenia e-sportu jako dyscypliny olimpijskiej. To też było takie jedno z ciekawych. Rozumiem. No to jak to jest z tymi multimediami? Jak widz przychodzi na taki event, on widzi ten ekran, tam się wyświetlają jakieś obrazy, gra muzyka, a jak to wygląda od twojej strony? Kiedy ta praca się zaczyna? Jak długo trwa konstrukcja tego wszystkiego, projektowanie? Na początku ja dostaję projekt od scenografa. Ten projekt muszę albo przerobić, wliczając wszystkie elementy diody, które znajdują się na scenie, przeliczyć wszystko na ilość ekranów, modulików, ile tam się znajduje, po czym odpowiednio dobrać ilość serwerów, odpowiednio przeliczyć grafikę, odpowiednio przeliczyć pixel mapę, wypisać odpowiednie moduły, ile danych modułów potrzebujemy. Dalej te moje rozpiski, że tak powiem, idą do przetargu. W tym samym czasie przygotowywuję już sobie tak zwaną pixel mapę, gdzie pixel mapa jest wysyłana do grafika. Grafik to opracowywuje po swojemu i sprawdza albo mówi, czy jest ok, czy nie ok. No i to jest przeważnie miesiąc przed. Po jakimś czasie dostaję informację, która firma dany przetarg wygrała i ja się kontaktuję z tą firmą, albo oni do mnie dzwonią, albo ustalić dokładnie na jakim sprzęcie będziemy pracować i co dokładnie ma ten sprzęt zrobić. Po wcześniejszych też ustaleniach z reżyserem, co dany reżyser będzie chciał w danym miejscu, jaki input. Następnie dogaduję się z wozem przeważnie transmisyjnym. Tutaj pozdrawiam całą ekipę od Osiołka. Jakie inputy potrzebuję do serwera, ile tych inputów będzie, czy to będzie program, czy clean feed, klucze wypełnienie itd., itd. Następnie szykuję u siebie cały projekt, który będzie później przenoszony na serwer, czyli cały projekt graficzny i cały projekt sceny, który będę miał, przygotuję stricte do obsługi multimediów w serwerze. Następnie wysyłam dany projekt do firmy, która właśnie wygrała dany przetarg i jadę na imprezę, gdzie już chłopaki od 3-2 dni to zaczynają już montować. Jeżeli są jakieś zmiany, to oczywiście mam telefon, że coś się zmieniło, że trzeba będzie wprowadzić zmiany, czy będą ok, czy trzeba będzie dalej grafika o tym poinformować. Przeważnie to jest tak, że coś się nie mieści, więc trzeba zmniejszać. No jak już powiększamy, no to muszę poinformować grafika, że rozmiar grafiki się zmienia i musi on o tym wiedzieć. Następnie przyjeżdżam na miejsce, już jak jest cały system postawiony, buduję swojego focha, czyli swoje miejsce, gdzie pracuję. Odpalam cały projekt, robimy jakieś korekty na scenie, czy się wszystko zgadza względem projektu i zaczynamy programowanie. Programowanie trwa przeważnie tak standardowo to powiedzmy 2 noce. To zależy od też eventu. Czasami można to zaprogramować w 1 noc, czasami jak nie ma czasu. Ale to wszystko zależy od eventu, jak jest event stworzony, czy mamy bardzo dużo rzeczy do zaprogramowania, czy po prostu mamy zwykły jednodniowy event. Albo już telewizyjną imprezę. Okej. Mógłbyś trochę rozwinąć te fachowe słówka, których użyłeś, na przykład foch, input, dioda? Dioda, my przeważnie mówimy o diodzie, są to ekrany diodowe w technologii LED, gdzie powiedzmy panel diodowy, panel ekranu diodowego ma rozmiar 0,5 na 0,5 metra. To jest taki standard, który po prostu tworzy się całe potężne telebimy diodowe. A są takie poukładane z tych paneli? Tak, poukładane z tych paneli, dokładnie tak. Sobie przypominam z koncertów, jak to wyglądało. Właśnie. Dokładnie. To były takie paneli. Są różne rodzaje też tych paneli. Jest dioda tak zwana jest 3, 5, 2, co oznacza odległość milimetrów pomiędzy diodami. Im mniejsza odległość pomiędzy diodami, tym mamy większą rozdzielczość, ponieważ mały ekran potrafi mieć 4000 pikseli w podstawie, a ma tylko parę metrów. Input jest to po prostu sygnał z wozu, który będzie wyświetlany na ekranie diodowym. I jeszcze ten foch. Foch jest to nazwa naszego miejsca, naszej reżyserki, w której przebywamy. Jest to po prostu z angielskiego front of house. Okej.
Jeszcze mnie tak zastanawia, wspomniałeś o tych przetargach, a potem, że chłopaki rozstawiają. To jak duży jest rynek w Polsce i ile z tych osób to mężczyźni, a ile kobiety? O, dobrze zapytałeś. Ja znam obecnie tylko jedną dziewczynę pracującą w zawodzie, a tak to sami faceci. A wielkość rynku polskiego? Ilu jest takich właśnie wolnych strzelców? A wolnych strzelców? Ojej, to u nas jest 12. 12? 13, 15. Nie chcę teraz dokładnie wyliczać osoby, ale to jest bardzo mała ilość. Kilkanaście osób. Tak, to naprawdę to jest bardzo mała. Wszyscy się znają, wszyscy się lubią, więc... Robiłeś eventy gamingowe i też koncerty, festiwale muzyczne. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami? Czy któreś lubisz bardziej, któreś mniej? Oba te tematy różnią się bardzo, ponieważ koncert to przeważnie zamknie nam się w ekranie 16:9, w formacie 16:9 po lewej i po prawej stronie i duża dioda za artystą i to tyle. Przeważnie mamy realizację kamerową na lewej i na prawej diodzie i z tyłu dioda jako jakieś tam wizuale. I to są dosyć, że tak powiem, proste elementy. Natomiast wszyscy teraz chcą na tych koncertach coraz więcej, więc te koncerty są coraz bardziej wymyślne. Natomiast tutaj po prostu przy koncercie wchodzi realizator oświetlenia, realizator multimediów. Jeden wypuszcza światło, drugi wypuszcza multimedia i tyle. Natomiast przy evencie e-sportowym to jest bardzo dużo. Najważniejszym czynnikiem, najważniejszą rzeczą, którą musimy zapewnić graczom, to jest ich komfort w grze. Nic im nie może przeszkadzać. Światło musi być odpowiednio ustawione. Programowanie takiego eventu e-sportowego trwa od 4 do 5 dni, gdzie mamy 2 dni na miejscu. Podczas rozgrywki, podczas gry, całą kontrolę nad sceną przejmuje gra. Więc jeżeli gracz zostanie zabity, mówimy tu na przykład grze w Counter-Strike'a, to jest wyświetlone jego zdjęcie za nim i to zdjęcie robi się ciemniejsze, szarzeje i tak dalej, żeby pokazać widzom, że ten właśnie gracz zginął. Kiedy zostanie bomba podłożona, no to odpowiednie efekty robią nam już efekt na scenie. Jak bomba wybucha, to cała scena zamienia się w jedną kulę ognia, plus do tego jeszcze jest wysyłany sygnał do pirotechniki, oni też strzelają płomieniami. I to wszystko jest sterowane przez samą grę w sobie. Gra wysyła odpowiednie komendy do nas, więc my tak naprawdę podczas gry, podczas eventu dajemy pełną kontrolę nad sceną, tylko po prostu trzeba czekać, patrzeć i czy się nic nie dzieje, czy wszystko jest ok. Ale mówię, to przeważnie zajmuje nam zaprogramowanie czegoś takiego, mówię, do 4 dni. Czyli tak jak już dzieje się ten event, no powiedzmy są te rozgrywki w CS-a, tak? I jest powiedzmy ten wybuch, to jakby ten efekt na ekranach i na scenie, to się dzieje automatycznie. Wy tylko kontrolujecie, żeby my tylko kontrolujemy, żeby to się wydarzyło. Okay, czyli to nie jest tak, ale to tak, że nie, ponieważ nikt nie zwrócił uwagi, kto zginął. Czasami elementy są tak szybkie w grze, że nikt nie ogarnąłby, kto zginął teraz, kto później, kto teraz, czy jakoś tak. Wszystko jest tak, że z automatu gra wysyła odpowiednie komunikaty do konsolety i zrób to, zrób tamto. Niestety, my siedzimy po prostu podczas gry, nie dotykaj, bo zepsujesz. Natomiast przed grą i po grze pełną kontrolę mamy my. Wyłączamy, zabieramy kontrolę od gry i my kontrolujemy całą scenę od openingów, po programowanie openingów, po wyjście graczy, a później po grze, aż do finału. Wspomniałeś też wcześniej, że byłeś też realizatorem światła. Tak. I czemu przerzuciłeś się tylko na multimedia? Niestety to było tak, że byłem realizatorem światła i multimediów. I na początku, jak to było dosyć proste, gdzie się wyświetlało tylko tło i efekty świetne i nic nie robiliśmy, gdzie później po prostu coraz więcej zaczęło wchodzić elementów na multimedia, czyli zaczęły się pojawiać zdjęcia, zaczęły się pojawiać jakieś tak zwane triggery, czyli komunikaty z gry. No jedna osoba tego po prostu nie ogarniała, ale dla mnie stwierdziłem, że ciekawsze będzie to, jak zacznę robić, przejdę po prostu dalej na multimedia i zacznę się dalej w tym kierunku rozwijać. No i jak wystrzeliło, to wystrzeliło.
I już w kierunku multimediów do tej pory już bardzo, bardzo długo lat pracuję. Właśnie, bo to 2006, tak? Ta pierwsza realizacja. Tak, 2006, tak. Czyli to już jest 15 lat. No to jest kawał czasu, to jest pewnie przepaść Tak, czasowa. tak. To się 15 lat w branży, natomiast realizacyjnie no to... Którą imprezę pierwszą zrealizowałem? Oj, nie pamiętam. I nie wiem, czy ktoś jest w stanie mi to przypomnieć. Czy nawet po identyfikatorach musiałbym wszystkie przejrzeć, a tego jest tyle, że... No nie, to za dużo roboty. Za dużo roboty. To byśmy do jutra nie skończyli. Ale to było tak, że po 5 latach już zacząłem realizować małe imprezy w świetle, spokojnie, normalnie, a później już doszło światło multimedia, no ale stwierdziłem, że jedna osoba nie jest w stanie tego ogarnąć, więc przeszedłem normalnie na multimedia i już do tej pory pracuję w multimediach, gdzie też czasami potrafię zaprogramować światło, ale po tym, jaki miałem stres przy ostatniej imprezie, zostałem poproszony o to, żeby zrealizować światło. Stwierdziłem, że nie. Technologia już tak w świetle poszła dalej do przodu, że nie, ja dziękuję. No właśnie, bo tak o to mniej więcej chciałam zapytać, jak bardzo ta technologia się zmieniła przez te lata? Na lampach, w których ja pracowałem, to już się tego nie używa. Wszystko już też przechodzi na LEDa i bardzo ciężko jest mi powiedzieć o świetle, jak to się zmieniło. No. Natomiast w multimediach to jest totalny przepaść. Kiedyś się robiło projektor po tak zwanym bencu, gdzie rozdzielczość była 720p, czyli wysokość obrazka była 720 pikseli. Potem VGA, gdzie wysokość była 768 powiedzmy. Następnie było HD. Jak mieliśmy HD, no to już się każdy cieszył, czyli 1080 wysokość. Ale nadal to były tylko jakieś projektorki. Ekrany diodowe to miały metr na metr. 10 mm dioda, czyli 10 mm pomiędzy, więc rozdzielczość modułu metr na metr miała 96 pikseli na 96 pikseli. Ważył ten moduł prawie 80 kg. Trzeba było go budować w 2 osoby, bo jedna osoba nie dałaby rady. Natomiast teraz moduły mamy już pół na pół metra, 192 piksele na 192 piksele i waga takiego modułu to jest około 6 kg. Na przykład nasz foch się zmienił totalnie, gdyż na początku mieliśmy miejsce na focha 4 na 4 metry i wszystko się mieściło. Natomiast ten Sylwester teraz pokazał, gdzie bardzo mało miejsca. Mieliśmy nawet w 4 kontenerach połączonych między sobą. Albo na przykład na Eurowizji, gdzie foch miał szerokości 16 metrów na 4 i tak było malutko miejsca. A ile osób tak siedzi zazwyczaj w jednym fochu? 2 operatorów konsolety światła efektowego, 1 operator światła frontowego i 1 operator konsolety od multimediów. Okej. Czyli całą resztę miejsca zajmuje sprzęt? Tak. Tak, dokładnie tak. Dobra. No przez te wszystkie lata na pewno poznałeś całą masę ludzi i z branży i nie tylko, i z tych branż pokrewnych i jest jakaś współpraca, którą sobie szczególnie cenisz, którą bardzo miło wspominasz, albo może masz jakąś anegdotkę? Ze wszystkimi bardzo dobrze wspominam współpracę. Nie ma co narzekać. Zawsze jest to fajne, ciekawe, że kogoś nowego się spotka i ta nowa osoba albo cię czegoś nauczy, albo cię czegoś nauczy. Natomiast ja bardzo dobrze wspominam i chciałem podziękować Adamowi Tyszce, który wpłynął bardzo na mój rozwój, bardzo dużo mnie nauczył i praca z nim to jest naprawdę wielka przyjemność. Adam jest Adam jest realizatorem oświetlenia. To Adaś tworzy właśnie te wszystkie projekty, dokłada właśnie światło, tworzy całą scenę i to od niego wszystko wychodzi. Wojtku, ja w twoim głosie słyszę naprawdę masę pasji do tego, co robisz. Widać, że to kochasz i kochasz tak całym serduchem. I co jest takiego, co cię najbardziej jara w tej pracy? Że nie ma... to nie jest wszystko jedno to samo. Czasami jeżeli mamy programy cykliczne, no to jednak przyjeżdża się na programy cykliczne i odtwarza to, co stworzyliśmy. Natomiast to, że każdy event różni się od siebie i każdy event jest nowym wyzwaniem.
od nowa trzeba wszystko przygotowywać, trzeba wyruszyć w dane miejsce, pojechać. Różnorodność, to bym tak nazwał. A co byś poradził takim osobom, które też marzą o takiej pracy jak twoja? Bo na naszym kanale jest sporo widzów, którzy gdzieś tam mają po 11 lat, gdzieś rozpoczynają dopiero swoją karierę, znaczy zastanawiają się w ogóle, co chcą robić w życiu i myślą, kurczę, to jest fajne, to mnie jara, ta elektronika, te właśnie eventy gamingowe i tak dalej. Co byś poradził takim osobom? Skąd one mają czerpać wiedzę? Jak mają się zahaczyć? Jak zacząć? Jak zacząć? Od samych podstaw. Znajdź firmę, która na danym koncercie robiła obsługę. Zgłoś się do nich, zgłoś swoje CV. Tam zaczniesz na pewno od ciągnięcia kabli, pchania case'ów, może będziesz nawet kierowcą, nie wiem, ale wszystkie szczeble musisz przejść po kolei, poznawać sprzęt, poznawać konsolety i tak dalej już do końca. Czyli na to po prostu nie ma drogi na skróty, trzeba zacząć zupełnie od dołu. Oczywiście, trzeba od początku poznać lampę, ile waży, żeby na przykład później wiedzieć, że ta lampa waży tyle, że ja jej nie mogę tam powiesić. Że to jest fizycznie niemożliwe. Wszystkie rzeczy, których się nauczyłem, które po prostu do tej pory robię, to były siedzieć samemu przy danej konsolecie, przy danym sofcie i rozkładać go na części, co dana rzecz może mi zrobić w danym software'ze albo w danej konsolecie. Ciężka praca. Tak naprawdę cały czas się uczę i to jest jeszcze naprawdę masa rzeczy przede mną. Mam nadzieję. Do ogarnięcia. Do ogarnięcia, tak. Bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia jeszcze zostało. Okay. A gdzieś w Polsce są może dostępne jakieś kursy, żeby w ogóle zobaczyć, jak wygląda taka konsoleta? No bo powiedzmy sobie szczerze. Znam firmy, które robią normalnie szkolenia z tych konsolet. Są podstawowe, zaawansowane, więc można znaleźć na pewno jakieś firmy. Rozumiem. No rozmawialiśmy tutaj o blaskach tej pracy, ale jeszcze pogadajmy trochę o cieniach. Co byś zaliczył do takich głównych wad? Może jednak te podróże. Czasami jest tak, że wylatujemy w dane miejsce i na przykład wyjeżdżam do Malezji. To cudownie, piękny kraj, chciałbym sobie zobaczyć, no ale niestety widzę często tylko hotel i miejsce, venue, gdzie się cały event odbywa i taksówki nas wożą pomiędzy, gdyż nie mamy nawet czasu na to, żeby cokolwiek zwiedzić. Przed każdym końcem roku Google robi ci takie podsumowanie, ile miast odwiedziłeś, ile państw. Mi wyszło 36 państw i 4,5 raza okrążyłem świat. Więc naprawdę miles and more, pozdrawiam. Ten Phileas Fogg z 80 dni dookoła świata, to się może schować przy tobie. Tak, dokładnie tak. Ale to faktycznie tak szkoda, jak się jedzie w takie bardzo egzotyczne miejsce, jak właśnie Malezja i nic nie możesz zobaczyć. Nie masz na to czasu. Nie masz na to czasu po prostu. No. Z taksówki sobie popatrzysz przez okno co najwyżej. Przeważnie tak. Wszystkie zdjęcia, które mam i filmiki, to są właśnie jak przejeżdżamy obok czegoś. Okej, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, coś powiedzieć naszym widzom? Z minusów jeszcze mogę powiedzieć, że życie prywatne to jest naprawdę... Trzeba znaleźć odpowiednią osobę, która cię bardzo kocha. Na szczęście moja żona mnie bardzo kocha i wie, że też bardzo kocham swoją pracę i wspiera mnie w tym, co robię. No i to jest bezcenne. To jest bardzo bezcenne. Taką śmieszną anegdotkę mam z naszego wesela, gdzie niektóre imprezy musiały być lekko poprzesuwane w tą stronę albo w tą, gdyż większość realizatorów było u mnie na weselu. Ale się udało na szczęście. No to najważniejsze. Od razu prosto z wesela musieli jechać do pracy albo bezpośrednio z pracy przyjechali na wesele. Okej, czyli na poprawinach już nie zostali. Niektórzy zostali, niektórzy nie, ale tak było. Okej. Ważne, że zaliczyli. To są, prawdziwi przyjaciele. Trochę mimo wszystko przyjechali. Pewnie styrani byli po tej robocie niesamowicie, a przyjechali. To są prawdziwi przyjaciele, gdyż nasza branża jest bardzo, bardzo mała. Wszyscy się znają i tak naprawdę ja spędzam z chłopakami więcej czasu czasami niż z własną żoną, więc spędzamy czas razem w hotelach, na evencie, spędzamy non-stop 24 godziny na dobę razem, więc to nie nazwałbym nic innego jak po prostu przyjaźń. Wracając do tym, jak mówiłaś o śmiesznych sytuacjach, kiedyś miałem taką sytuację, że jestem na evencie, robię swoją pracę i wszedł jakiś koleś po prostu do nas i zaczął opowiadać, co to nie on na danej imprezie robił.
No i ja tak zaczynam go wysłuchiwać, bo ja byłem na tej imprezie. No ale słucham go i zaczynam dopytywać. A co tam dokładnie robiłeś? A tam, wiesz, programowałem światło. Światło programowałeś, no ale co dokładnie? On tak, nie no wiesz tam, nie no powiedz, bo ja widziałem to. Fajnie wyglądało, no powiedz. A wiesz, robiłem pokaz DJ-a. O, mówię, człowieku, nie trafiłeś, ja to robiłem. Koleś tak spalił buraka i po prostu wyszedł. Ale bezczelność. Bezczelność miał 1 na 1 000 000, że trafił, że po prostu ja tą imprezę robiłem i siedziała obok osoba, która to robiła. Karma. Karma. Jak sobie wyobrażasz swoją emeryturę? Jak wyobrażasz sobie czas, w którym kiedyś skończysz tą pracę? I jak to będzie wyglądało dalej? Kiedyś na pewno skończę, ale jeżeli po prostu już dojdę do momentu, gdzie cała technologia mnie już wyprzedzi i nie będę w stanie już tego ogarniać, po prostu będę musiał zrezygnować i pracować nie wiem gdzie. Będę musiał po prostu siedzieć w domu. Ciepłe kapcie, Nigdy się herbatka. nad tym nie zastanawiałem jeszcze na temat emerytury, więc ale ciepła kawka, herbatka i kapcie nie. To nie dla mnie chyba. Proste, będę tworzył dalej ciuchy. A to Dla dużych, marka, tak? Tak. Ponad 100 stworzyłem z żoną. Aha. I będziemy robić ciuchy dla dużych osób. Z realizatora do projektanta mody. No. Nie, ale to bardzo fajnie, to jest całkiem spoko pomysł. Spokojniejsza chyba jednak Spokojniejsza, wiele praca na pewno. I będziesz mógł wreszcie pobędziesz trochę z żoną. Dokładnie tak. Żona też będzie szczęśliwa. Oczywiście. Wojtku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była niesamowita rozmowa, niesamowita dawka wiedzy. W ogóle fajnie, że przybliżyłeś i nam, nie ma problemu. I widzą ten zawód, bo tak prawdę powiedziawszy przypuszczam, że taki zwykły szary człowiek nie wie, jak to dokładnie wygląda. Nie wie. Więc dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam za obejrzenie odcinka. Czekamy na komentarze, na lajki, na łapki w górę, na subskrypcje i widzimy się w kolejnym odcinku. W Rio de Janeiro? Nie, dobrze powiedziałem? W Rio de Janeiro i... Janeiro. De Janeiro. Rio. Buenos Aires. Też było. Buenos Dias, señor Siara.